Witam wszystkich oglądających. Dzisiaj druga część filmu poświęcona mojemu programowi Biblioteka Wiedzy Chat.ai w wersji 3.0. I tu, jak już zapowiadałem Wam, wykonam testy z działania tego programu. Test będzie polegał na tym, że założę 3 tematy. W pierwszym temacie będzie odpowiadała tylko model, który jest zbudowany. Drugi temat będzie to wykorzystanie bazy wiedzy zawartej w BASIC, czyli podstawowa baza wiedzy. No i trzeci temat, tu będę wykorzystywał wiedzę zapisaną w bazie Expert z katalogii. A to oczywiście o tranzystorach tam będę pisał. Będę zadawał pytania. Tu jeszcze nadmienię, że w pierwszym temacie wykorzystam też do generowania odpowiedzi Wikipedię. A więc zaczynamy. Zakładam nowy test modelu RLAMMA Q8. Tu nic nie zaznaczam, ani Basic, ani Expert, czyli tu będzie odpowiadał tylko model. I tak, ja tu mam tu sobie przygotowane takie pytania. Skopiuję, tu sobie wkleję, no i wysyłam. Czekamy. Pytanie jest, co wpływa najbardziej na trwałość konstrukcji? Model odpowiedział B. Jakość użytych surowców. Dobra, jeszcze jedno pytanko tu zadamy. Zadamy takie pytanie. Kopiuj. Tak jak widzicie, jakie działanie zmniejsza zużycie energii w budynku? Model odpowiedział, że D. Montaż ciemnych zasłon. No. Powinno być odpowiedź A. Ocieplanie ścian. No i niestety sami widzicie, jak ten model działa. Dobra, teraz zadamy mu takie same pytania, wykorzystując do tego dostęp do internetu, a dokładnie do Wikipedii. I tu powtórzę jeszcze raz te pytanie. Niestety odpowiedź ta sama. Montaż ciemnych zasłon. Dobra, to jeszcze jedno. Tutaj zadamy pytanie inne. Który specjalista odpowiada za projekt konstrukcyjny? No, tu jest akurat poprawna odpowiedź, to A. Architekt. Dobrze, ja wyłączę teraz Wikipedię. Założę nowy temat. I tu test bazy
Basic. I zaznaczam Basic. Utwórz. I tu zadamy pytanie. Mam dwa hasła w bazie Basic, Abacus i Abajur. No to zadamy mu tak. Co to jest Abacus? A może inaczej. Do czego użył Abacus? No i czekamy na odpowiedź. Służył do liczenia, był używany przez starożytnych Greków i Rzymian, był rzyńskim, zwanym też abakiem. Zadamy jeszcze raz pytanie odnośnie abakusa. Co to jest abakus? Znaczenie pierwsze w architekturze, 2 do liczenia. Ja nie będę tego Wam tu czytał, to jesteście w stanie to przeczytać, co tu jest napisane. Dobrze. Teraz zadamy pytanie odnośnie hasła Abajur. Co to jest Abajur? No, jestem ciekawy, co tutaj nam odpisze. Jak sami widzicie, generowanie odpowiedzi trochę trwa. No niestety, tak jak już wspominałem w poprzednim filmie, mam dosyć słaby laptop i dobrze by było, żeby mój program wykorzystywał procesor graficzny. Co to jest abajur? Znaczenie główne, znaczenie osłona na lampę, tłumiąca światło i pełniące funkcję ozdobną. Dziedzina codzienne życie człowieka, najbliższe środowisko życia człowieka, meble i wystrój wnętrzny. No, można byłoby to przyjąć za prawidłową odpowiedź. No to teraz taką podpuchę zrobię. Czy abakus jest abajurem? No i zobaczymy, co tutaj dostaniemy za odpowiedź. Czy abakus jest abajurem? Nie. No i to jest dobra, prawidłowa odpowiedź. No to jeszcze jedną podpuchę tutaj jakąś. Czy
jest tak. Czy w abakusie są wykorzystywane tranzystory BC547? No, zobaczymy tutaj. Zastanawia się. Nie. W abakusie nie są wykorzystywane tranzystory BC547. I tu mamy dodatkową odpowiedź. Dobrze. No to teraz założę trzeci temat. I tu napiszemy test bazy. Ekspert i tu sobie zaznaczamy baza ekspert, katalogi, twórz. No i teraz zadamy tutaj pytanie. Podaj pytanie. Podaj parametry tranzystora BC547. Zastanawia się. Gdybym miał mocniejszą maszynę, generowanie odpowiedzi byłoby o wiele szybsze niż w tej chwili. No ale to i tak jest, ten program jest jeszcze dużo rzeczy, tam jest do poprawienia. Ostatnio go tutaj sobie testowałem. No i tak jak widzicie, podał nam wszystkie parametry tranzystora BC547 z referencjami graficznymi, czyli obudowa, symbol tego tranzystora, czyli polaryzacja. Dobra, co by tu jeszcze jakiś inny tranzystor? A weźmy taki. Dwa 19. No, niedługo mu to idzie. Mamy. I tu mamy wszystkie parametry tego tranzystora, łącznie z referencjami graficznymi, czyli polaryzacja, jak on wygląda jest. No i obudowa. Dobra, teraz zadamy podchwytliwe pytanie.
I pytanie podchwytliwe. Czy Abacus jest tranzystorem typu PNP? Zobaczymy, co to nam wygeneruje. Oczywiście on w tej chwili szuka informacji typowo w bazie Expert w folderze katalogi. Ja tam mam tylko umieszczone, tak jak wspominałem ostatnio w ostatnim filmie, prawie 47 tysięcy rekordów różnych tranzystorów. Oczywiście nie wszystkie posiadają referencje graficzne, nie? Zastanawia, zobaczymy, co on tu nam odpisze. Proszę, jak nam ładnie wywali. Nie, Abacus nie jest tranzystorem. No i tu referencje graficzne. Wywalił nam wszystkie obudowy tranzystorów. Czyli pierwsza część odpowiedzi jest prawidłowa, a druga część, referencje graficzne, to już jak sami widzicie, to są tak zwane halucynacje. Czyli jeszcze trzeba trochę posiedzieć nad tym programem, dopracować go, no, stworzyć mu lepsze bazy danych, ale w tej chwili to, że już idzie wiosna, później lato, nie będę się tym zajmował w tym okresie. Tutaj w tym okresie będę się zajmował ściśle tematami prądnicy i tym będę się zajmował, a to sobie zostawię na jesień. Od czasu do czasu tutaj będę coś poprawiał, ale następny film z działania mojego programu zobaczycie może za jakieś 3 albo 4 miesiące. I tym akcentem chciałbym tu zakończyć dzisiejszy film. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie, za cierpliwość i zapraszam na kolejny film z działania mojego programu.